Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, w idealnym momencie wróciłem z urlopu. Dlaczego? Otóż wróciłem wczoraj, a dzisiaj mieliśmy livestream od samego Firaxis. A w niej Better Davis i pierwsze spojrzenie na Exploration Age. Słuchajcie, jedziemy. We have brought naval gameplay to a level that it's never been at in a Civilization game before. That's right, everybody. Firaxis were back today, and they did not hold back with some wonderful new insights into Civilization 7, as well as our first look. Kamerami nie zasłaniam, zajebiście. Nakia, Chuli, Kakwi, Shanui, to są Indianie, czyli coś jak Kree. Real gameplay from the second age, the Exploration Age. Headed up by some folks at Firaxis Studios with a particular mention today of Ed Beach, who will return to because he shared some absolute gems and insights into this game throughout the hour-some-long live stream, as well as, of course, this juicy gameplay, which focused on the civilization of Shawnee. And Firaxis were joined by some special guests, Carl Meyer, as well as Chief Ben Barnes from Shawnee, to talk through a little bit about how this civ plays. And we'll wzięli gościa, który jest autentycznie jakby z tego plemienia? Focus on that for a little bit here, but just to quickly show you the highlights, they are diplomatic and militaristic. Generally speaking, they also quite like independent powers, receiving a little bit of extra food and production for each one they're suzerain of, and some combat strength there from the leader bonus as well. Favoring grasslands, they like extra food specifically from navigable rivers. Tu jest napisane, że Nepefikafaki, że zakładanie miast przylegających do rzek, dostajemy wtedy +2 na terenach z rzeką, ale miasta, które nie są jakby przy rzekach, otrzymują karę -10%. Ciekawe, że są kary, jak coś nie jest spełnione. And as you just noticed there, as well as here, as we move back now to some of the gameplay highlights, you'll actually receive a penalty, -10%, to właśnie powiedziałem, if your cities themselves aren't built on navigable rivers. Tutaj na tym zoomie, czekajcie, ja zniknę na moment, dosłownie, żebyście zobaczyli, czy mi się wydaje, czy oni poprawili wygląd trochę tych liderów. Bo pamiętam, że w chuj mi się nie podobały modele, a teraz jedynie troszeczkę mi się nie podobają. Nie, no widzę, że tak gęba nadal jest do poprawy, nie? Gęba jest do poprawy, ale tutaj no rączki i ten topór wyglądają chyba trochę lepiej. A może to tylko takie złudzenie, może się przyzwyczaiłem do tej brzydoty. The leader artwork animation for Tecumseh, the historically accurate leader here in Civilization 7 for Shawnee. Now back to Ed to talk about the age more broadly. And our Exploration Age has a lot of gameplay revolving around getting to the other half of the world, experience the other half of the world, seeing what poznajemy cultures are within your civ no właśnie, no inne cywilizacje, no bo już możemy sobie żeglować i tak dalej, no. Go out and explore the world. That's going to help you on 2 of those 4 legacy paths. There you have it, a little bit about the age as well as a focus on legacy paths, because they were a huge focus of this live stream. The reason why we're able to play as Shawnee and play through in the second age immediately here is because we're playing through what's called an advanced start, and we'll get to that again in just a moment. Finally, I wanted to round out here by showing you just a couple of different leader screens. To bez animacji w ogóle, sam artwork, no okej. These artworks, of course, displaying at the beginning of Wy widzicie to, nie? Patrzcie, to zdecydowanie brzydziej wyglądało, teraz jest nieco lepiej, więc pozostaje mieć nadzieję i trzymać kciuki, że rzeczywiście oni mają bardzo wczesny build, w sensie na pewno mają wczesny build, ale że poprawią aspekty wizualne właśnie takich mankamentów, jak takie ikony, które totalnie nie pasują, na przykład tego guziczka tutaj, nie? To jest zdecydowanie ładniejszy. Again, reinforcing the kind of benefits we've already talked about if you happen to play as Shawnee. You have a stronger combat strength for each empire resource. You have a unique missionary unit, and we'll return to religion in a moment because Ed had some insights on that. And Religia. A mówiłem na poprzednim odcinku, wczoraj, no, mówiłem, że nie mogę się doczekać religii i kurde, chyba będzie. Finally, there is that focus on food. Build on navigable rivers, get +2 food. If you don't build on them, you'll receive -10%. And that could actually be a little bit. Czy wy to... Jedno miasto i ma 20 obywateli, nie? 20 mieszkańców ma. Ale to wygląda ślicznie. To
pięknie i te powiadomienia, super, to jest ładne, to jest naprawdę fantastyczne, ale to, ja wiem, że się powtarzam, ale jednak to mam taki kontrast na każdym filmie, to nie mogę tego zdzierżyć, to jest paskudne, jak oni tego nie zmienią, to wyjdę chyba z oknem, albo wyjdę z siebie przynajmniej, tutaj w prawym górnym rogu też jakieś takie ta Cywilipedia, zwykła książka ze znakiem zapytania, nie? More punishing as you move through. The focus here should be on the advanced start and specifically where Age 2 begins the Exploration Age. You can see turn 1 here is set in the year 400. We're given one city to begin with and it's pretty well developed. And now Okej, czyli to jest, że sobie zaczynamy grę, Advanced Start, po prostu od epoki od razu eksploracji. Nie wiem kto, jeżeli ktoś z was, widzowie, grywał, bo był taki tryb też w 6, że można było od zaawansowanej epoki jakby zagrać, tylko on był trochę zjebany, tutaj chyba to poprawili, większy nacisk na to kładą. Nie wiem po co, bo czy ktoś z was grał od epoki późniejszej? No trochę się to mija z celem, no bo jak chcemy sobie pograć, bo mamy godzinę czy pół godziny i pełną rozgrywkę, no to sobie włączymy jakiegoś indyka, jakiegoś, nie wiem, jakąś karciankę, jakiegoś balatron na przykład, który ograłem ostatnio, jest zajebiste. No ale nie Civkę. No jak Civkę, no to musimy mieć jeden cały wieczór wolny, żeby sobie to ograć od początku do końca, nie? now it's time to dig in a little deeper into this advanced start. Co to jest napisane? Record Exploration Advanced Start. OK, variety options. Masz dużo opcji wyboru, żeby rozpocząć swoim imperium z listy dostępnych legacies, czyli tych, no brakuje mi teraz polskiego słowa na to, ale legacies, dziedziczenia, dziedzictwa. Once you have made your selections, you can place any settlement you have and then begin your journey into... Okay. Could be quite important if you want to play through a multiplayer game, a more short, focused civ game. I don't know, you do you. Specifically how it works is instead of playing through a normal civ game, where you would have moved through that first age, ran into some kind of crisis event like the one you're seeing on screen, dealt with the often negative penalties that come from that event. In the first age, it's a plague of barbarians effectively that sweep the world. And based on your progress in the first age through the 4 legacy pathways, science, culture, you're seeing here, now on to militarism, and finally the golden age, you'll get some rewards. These points to spend based on what you've achieved through the legacy paths. I'd like to hand back to Ed Beach to talk a little bit more about those, as well as the role of religion in the exploration age. Just like in all the ages, there are 4 legacy paths that you're pursuing during exploration to try to push yourself forward in the game. Military, science, culture, and economic. The culture one is the one that's most closely tied to religion, but we do have a secondary path of those 4 that also... No czekajcie, w 6 też tak było przecież, nie? Że też kultura była najbardziej chyba powiązana z religią, czy ta religia z kulturą, w sensie te bonusy się fajnie uzupełniały, z nauką też, ale mniej. Bo jakby nauka trochę przeczy teologii, nie? Ale mniejsza o większość. Czyli tutaj po prostu zrezygnowali ze zwycięstwa religijnego. Nadal uważam, że trochę szkoda, ale religia będzie miała wpływ, że zbustuje nam każdą z tych 4 ścieżek, które mamy do zwycięstwa, czyli będzie też działała na ekonomiczne zwycięstwo, naukowe zwycięstwo, kulturowe zwycięstwo oraz militarne. Bardziej lub najbardziej ściśle będzie związane z kulturą według tego, co powiedział teraz Eddie. Benefits from strong religious gameplay. So there's a little bit more of an insight into how the legacy pathways will shape your game. And now let's reshift that focus, as well as holding on to that little insight about religion. It doesn't have one specifically, but it kind of clings to some of the others. Let's focus in on what's actually being done. So, you move through into an advanced start, and you're given some different legacy options to spend these, in this case, wild points on. Points that can be assigned to any of the 4 domains. Because it's an... Czekaj, tutaj w tym pierwszym kwadraciku, czy na prostokącie, że dostajemy miasto, czyli sobie zaczynamy w epoce, czy tam w erze eksploracji i mamy na starcie, no nie wiem, czy to jest stała wartość dla każdej civki, najprawdopodobniej to będzie zależne od ustawienia mapy, czy tam gry, jak sobie wybierzemy, że każdy zaczyna z 7. No i za te 7 punktów dzikich kupujemy sobie tutaj to, co chcemy mieć na starcie rozgrywki, tak? Czyli możemy sobie wybrać miasto, gain 1 city to place za 2 punkty,
te dzikie. Osadę za 1 punkcik. Wildcat Attribute Point. Nie wiem, co te atrybuty dokładnie będą dawały jako ten Wildcat. No to tu mamy Wilda przecież. Mury. Dostań 3 starożytne mury w miastach, 1 starożytny mur w osadach. Army Consisting, ok, czyli ale to możemy wziąć? Nie możemy tego wybrać, tak? Bo nie mamy czerwony. A, to chyba Wildcard Attribute. Nie rozumiem. W sensie, po co to jest tutaj, skoro mamy wildcardy? Aha, dobra. Te tylko możemy za te dzikie, a to, no to już jak sobie wybierzemy, że to jest każdy kolor. Dobra, tu headem jestem, tu headem. The legacies that we choose are a little bit different. You'll note they are still generally assigned to specific categories, and the first ones were all about placing cities. And this is one of the ways that Firaxis talked about how Civilization 7 is trying to make this advanced start, which has always been a feature, but never really, in my opinion, been a highlight. They're trying to make it more of a focus, more of actually... No kurwa, ale czy przypadkiem właśnie piękno też cywilizacji nie polega na tym w dużej mierze, że sobie rozpoczynamy od tego jednego miasteczka, gdzie wybieramy, gdzie chcemy się rozbudować i po kolei przechodzimy. Przecież była masa komentarzy ogólnie w internecie, nie mówię, że pod moimi filmami, że ludzie mówili, no ja właśnie lubiłem ten początkowy start, bo był taki fajny, bo nie trzeba było dużo zarządzać tym wszystkim i tak dalej. Później mi się nudziło i wyłączałem. No to po co jest teraz nakład prac na ten tryb, który jakby de facto jest w mniejszości lub prawie nikogo nie interesuje. Mogę się mylić, oczywiście, ale no ja na pewno będę grał od samego początku do samego końca. In this case, it's about placing down cities. To actually get the advanced part of the advanced start, you're going to need something on the map beyond your first one. No raczej, a city costs 2 of the wild points, whereas a town only costs 1. And we'll hear a little bit and focus a little bit more on those slightly later in the video. Let's return to these legacy points. You can see that, generally speaking, you get to choose an advantage, but you can't choose them all. So there's an opportunity trade-off. Do you want to go in as a player with big city, big town, or do you want to focus more militarily? Perhaps ciekawe, że to są wszystkie. Tam było militarne są czerwone, kultura no to jest fioletowa, wiadomo, ekonomia to jest żółte, ale niebieskie jest technologia. No ale gain the economic civic for free, gain the PT civic for free. 1000 golda przy populacji w stolicy, ale co z cudami? Bo na pewno jakiś cud do epoki eksploracji nie dojdziemy, no to ktoś będzie w stanie wybudować, prawda? Economic, science, there's options here for everything, and largely they're focused around, I suppose, not playing catch up, but the leg up. Do you want to have cartography unlocked immediately? Ed Beach specifically mentioned that that was, I believe, one of his favorites. It was quite strong, given that this age, as we've already alluded to many times here in just this video, has such a focus on discovery, on getting out into the ocean. I'd be very surprised if we didn't see those kind of goody hut-like events in the oceans and that kind of narrative element of the game bleeding through there as well. However, they didn't talk about that. Their lips were sealed on many things. But we did get a great insight into how this system works. Use your wild points to choose your leg up for how your civilization will achieve, or I should say be given, really, its advanced start. Okay. Settlement, czyli do składania sobie miasta. You now place settlement you selected, choose one of them to place, then choose a tile to place it on. To place your settlement on fresh water, till highlighted tiles in it. Okay. Cities and towns were a big focus. And as we move through into this placement screen, we're only just slightly disrupted. Teraz poprawcie mnie i powiedzcie mi proszę, że już tłumaczę. Widzicie, te kolory są paskudne. Ja się czepiam teraz, oczywiście, że się czepiam, ale to na tym widoku z pokazaniem, gdzie najlepiej jest założyć miasto, gdzie jest tam świeża woda, gdzie nie możemy założyć, albo jest najchujowsze miejsce, no to wyglądało obrzydliwie teraz. Obrzydliwie jeszcze w połączeniu z tą mgłą wojny, to w ogóle jest jakaś tragedia, no. But I wanted to leave the disruption in because I thought it was quite good. It'll give you an insight into some of the things that are returning to Civilization 7 from Civ 6. Like, for example, natural wonders and these kind of upgraded animations around them. As well as... Dobra. Drogi Firaxis, kto u was
decyzyjnie podjął decyzję, kto u was podjął decyzję, polski język, trudny język, żeby zrobić taką mgłę wojny. No, już to mi wytłumaczcie. Ucięty cud i takie kwadraty przy naturalnym cudzie, no wyglądają dosyć komicznie, nie mówiąc już, że absurdalnie, nie? A mogłaby sobie być tutaj, nie, chmurka jakaś zwykła. Ara na przykład ma to bardzo ładnie zrobione. Już pomijam, że Civ 6 ma to zrobione fantastycznie, pięknie. Ale no mogło być coś innego, a nie takie jakieś te. Może to poprawię, mam nadzieję, liczę na to. To śmiesznie. Taki ładny cud, a tak zjebany przez mgłę. It was mentioned during the live stream in reference to the naming of rivers, which are based around Shawnee naming conventions, somewhat randomly, providing that Shawnee discover those rivers in the game, for example. Let's return back now to the focus, placing down these cities, and then we'll move on to the naval part. Tam od razu of the 8 exploration mieszkańców age. jest. Here we see probably our greatest look at the settler overview. This will look very familiar to you if you are a Civilization player. In this case, of course, placing down advanced cities. These come with some districts already, the kinds of things you might expect, from some urban developments through to things like farms and mines. The key difference between cities and towns is that cities have the leader artwork next to their name, whereas the towns do not. Something they quickly covered in the live. Zostawił jedno miasto, które sobie wybrał i tu jest napisane, bo już nie ma w sumie chyba miejsca dobrego tutaj wokół tych swoich miast, które już poklikał, nie? Chyba, że tam jeszcze mógłby postawić, ewentualnie może nie chciał. No w każdym razie jest napisane tak, jeżeli już skończyliście rozmieszczać swoje miasta, tak, to każdy jeden punkt, którego jakby nie rozmieściliście, zamieni się po prostu w settlersa i będziecie mogli sobie, nie, no w jednostkę, tak, do zakładania miast, będziecie sobie mogli pójść dokąd tylko chcecie. And I think it's a great insight here and throughout the rest of this video. You can see that what we're looking at here is a town. It doesn't have the city's leader's face next to its name. And of course, generally speaking, it's a little bit smaller. If you're unfamiliar, just quickly, it's important to highlight the towns produce a lot of their own stuff, but feed that into the nearest city. The idea behind this is that it will help reduce micromanagement a little bit in Civ 7 compared to Civ 6, where you could have a sprawling empire of 16, 20-some cities. Here you can choose to keep some as towns, and have them, in a way, kind of managing themselves a little bit, feeding their production. Ale mam wybór, że mogę mieć te małe miasta, którymi nie muszę aż tak zarządzać, nie muszę w ogóle nimi zarządzać, tylko daję tam sobie pasywne bonusy, lub mogę każde jedno zamienić w duże. Mam nadzieję, że tak jest. Gold into the main city that they're attached to. Here we also get a little bit of a gameplay insight from Ed. I'll paraphrase this one before we return to him on his naval gameplay. Pauza. To wygląda ślicznie. Przecież, no powiedzcie, że nie, już no te budynki to są tego żani, nie? Ale te mury tutaj, no zajebiście to wygląda. Ogromne mury, większe niż budynki. Tylko jak to się oddali, to chyba wygląda troszeczkę chujowie, ale na zoomie wygląda ślicznie. Nie no, graficznie to jest sztos. To jest petarda, torpeda, nawet prosiaki łaciate są. Kurwa. Gem. Basically, when units are placed within inside a city, within those urban districts, you won't see them animated on the map. You have to draw them out from that city before you see their art styles. And their art styles were really the second focus here. And actually that was something that was covered far more broadly. And I'll have... Jeździec na koniu, rycerz, wygląda tutaj ładnie, natomiast tutaj jego ikona chyba nawet w Civ 4 ładnie wyglądało. Ale to, Jezu, piękny jest ten tutaj kompasik, śliczny. Have an important note on that actually at the end of the video. But returning to the art style of units, you can see that this somewhat generic knight unit. Every civilization basically is going to be able to build a knight, but this one looks a bit different. It looks more authentic to what Shawnee ought to look like. And they talk about how this... Nareszcie, o Boże. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Age of Empires 2 na przykład, no ale już dobra, już tak nie wybiegajmy. Cywilizacja 6. Jak mieliście jednostki, no nie wiem, Rzymu na przykład i Egiptu i zrobiliście sobie Rzymem konnicę i Egiptem konnicę, no to te konie, jeżeli to nie były jednostki specjalne, wyglądały tak samo, czy wojownicy na przykład, no nie? Budynki miast stolice się różniły, miasta te początkowe niektórych, ale
tutaj oni wprowadzają tak, że jeżeli zrobicie sobie, no już powiedziałem, to trzymajmy się tego, Rzymem zrobicie konnicę i zrobicie konnicę Egiptem, to te konie, ta sama jednostka będzie się różniła wizualnie. Mały smaczek, ale bardzo imersyjny. Znaczy, tak powinno być w każdej grze, według mnie. Co nie? W każdej jednej. I w Age of Empires 2 na przykład właśnie mi tego brakuje, że te cywilizacje, pomimo że są inne, no to są jednak takie same w większości przypadków. This is represented throughout every civilization, hopefully anyway, in Civ 7. No, they do. How that each civilization will have its own unique look and flair to Ciekawe, czy even the statki też tak generic będą units, as well as of course its unique ones that we've talked się about różniły. already. Let's fast forward a little bit and shift our focus a little bit now away from the art style and towards what is probably my favorite insight from this live stream. Unfortunately, it wasn't backed up by any gameplay whatsoever. Again, they kept a little bit sort of coy on this one. Oh, we've got more to say. This is just a teaser. We've got more to reveal. But the focus was naval gameplay. And the key takeaway was that naval gameplay is promised to be far better in Civilization 7 than it ever has been. This is something that has me particularly interested because I think that it's Kurwa, nareszcie, nie? Że oni w to idą i to troszeczkę rozbudują. Będzie najlepsze niż do tej pory. Znaczy najlepsze ze wszystkich części cywilizacji. No bo, no nie wiem, no pewnie ktoś z was znajdzie się osoba, która sobie chciała spróbować i grać wodą morską, ale te bitwy to one były konieczne później, nie były wcale takie fajne, nie były przyjemne, a tutaj no to jak mamy też erę eksploracji, no to aż się rzeczy musieli to usprawnić, nie? I fajnie, że będzie something that is ulepszone. generally not done very well in 4X games. The most recent version of Humankind made some great iterations in that last combat update. Can Civilization 7 go one better? Go one further? Let me pass you back one last time to Ed Beach to talk about naval gameplay in Civ 7. You know, what I really am excited is that we have brought naval gameplay to a level that it's never been at in a Civilization game before. During some of these Exploration Age matches with the design team where we're going at each other in multiplayer, there have been some enormous naval battles, like 4 or 5 times the size of any naval battle I've ever seen in a Civilization 4-5 game razy before. większa. O! So the naval gameplay has taken off and gone to a new level. That's exciting. And that's really exciting to see. Yeah, that's super exciting. All right. It'll be Yeah, that's super exciting. Yeah, okay, whatever, let's go dalej. No i kurwa, i powiedzieli, że super o bitwa 4-5-krotnie większa niż dotychczas, w ogóle najlepsze ze wszystkich całej serii. No ale nie pokażemy. Super exciting, musicie nam uwierzyć, idziemy dalej, nie? Kurwa. very interesting to see how that plays out once they reveal some, and of course once we get our hands on it. Powiedzmy, że rozumiem, I bo don't sobie believe dawkują, that żeby anybody mieć at the press event played beyond the PR very dobry. first age. So this is Znaczy something więcej that has been filmów kept sukcesywnie, under regularnie w a miarę. lot more secrecy. A very interesting insight. I hope it plays out. I won't speculate on it anymore here. I'd like to finally focus in the last section of this video on a few more of the key insights that were shared, some of the more random things that didn't quite fit. One of the key focuses of the live stream, in the parts where they weren't showing gameplay, but they were actually talking a little bit more about Shawnee as a civilization, about how it was developed, was, to me, levels of, actually quite extreme levels of, seemingly, partnership, cooperation back and forth. They talked about how Shawnee, the people of the Shawnee Nation, had worked with Firaxis over a number of years, 3 to 4 years, back and forth iterations on everything from the language design to the specific music, recording that specific soundtrack that will go with them. Great to see, I love that touch. As well as some insights from the Shawnee Nation themselves about archaeology, about geology, their own discoveries and knowledge. Sorry, jak słyszę archeologia, to mi się przypomina Stormgate. Wiecie, taki RTS, o którym już nikt nie pamięta, bo jest tak chujowy, gdzie devsi wydali kasę na archeologa, żeby pomógł im projektować mapy. A to jest RTS taki, jak kopia StarCrafta 2 po prostu, nie? Czy ogólnie StarCrafta. Ale to już powinno być standardem, że jeżeli robią, tym bardziej, no muszą się tym kierować, jeżeli robią grę, która jest bardzo oparta na historii, a Civka 7 ma być w ogóle najbardziej oparta na historii ze wszystkich części, najbliższa historii, no to wiadomo, że muszą
sobie pojeździć, popatrzeć, zobaczyć, podotykać, zobaczyć jakie były budynki, jaka muzyczka, jakie klimaty, nie? Te sprawy indiańskie gdzieś tam coś sobie zapalić. Jakie pokoju oczywiście. There was huge emphasis on this throughout much of the discussion in the live stream. I'll show you a couple of quick highlights on screen here now. No. If you want to go and listen to it yourself, I'd highly recommend. I will of course have it linked up right here now. If you want to go and Shani Tribe Cultural Center. Widzicie? listen to it yourself, I'd highly recommend. I will of course have it linked down below. Hopefully I've shared most of, if not all of, the key gameplay insights here for you though. The key takeaways that we learned about the Exploration Age, about Shawnee, their leader, and of course more broadly those interesting insights into naval gameplay and more. Thank you so much for joining me. See you next time. Fajnie, fajnie. Niech nas bombardują jak największą ilością informacji, bo premiera coraz bliżej w końcu, nie? Jakby nie patrzeć. No, miało być coś o religii, oprócz tego, że religia będzie bardzo powiązana z kulturą i będzie też dawała bonusy do innych tych dziedzictw i warunków zwycięstwa, w sensie militarne, naukowe, ekonomiczne i kulturowe, no to za dużo się o tym nie dowiedzieliśmy. Wiemy, że ma być największe bitwy morskie, ogólnie największa rozgrywka na morzu ze wszystkich części cywilizacji, 4-5-krotnie więcej, ale super exciting i wam nie pokażemy tego, i jak to się rozgrywało. No to jeszcze co? Że mamy ten przyspieszony tryb eksploracji, że od razu tam sobie wybieramy, ile miast chcemy sobie postawić, że to jest ulepszony, czyli tryb, który de facto prawie nikogo nie interesuje, ale go ulepszyli. Okej, dobra, czekamy na więcej. Mam nadzieję, że będzie kolejny materiał wypuszczą odnośnie religii, że to dokładnie przedstawią, jak to wygląda. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, standardowo like i łapka w górę, chociaż to jest to samo. Subskrypcja, jeżeli tego jeszcze robicie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!